wszystko by spadło, jakby przyszło co do czego, więc to jest ostrzeżenie, nie róbcie tak. Hejka! Siemanko. Dzisiaj ruszamy na Mnicha! W końcu. Tak, szykowaliśmy się na to już Na długi tym czas. roku całe wakacje. Tak, poprzednio już było o tym myślane, aż przyszedł czas. Miało nie być dzisiaj pogody i nikt nie wierzył, że będzie, ale Może przez to będzie tam pusto. tak, i zapowiada się no nieźle. Ruszamy z Palenicy Białczańskiej drogą do Morskiego Oka. Normalnie nie przepadam za tą trasą, ale tego dnia przyroda zafundowała nam niesamowity spektakl. Po dotarciu do Morskiego Oka należy wpisać się do Księgi Wyjść Taternickich. Zaznaczamy tutaj cel podróży, ilość osób biorących udział w wyprawie, godzinę planowanego powrotu oraz dane kontaktowe. Po zejściu musimy zaznaczyć, że wszyscy bezpiecznie wrócili. To wszystko można zrobić też przez internet. Z Morskiego Oka ruszamy dalej szlakiem żółtym i idziemy nim aż do momentu, gdy spotkamy rozgałęzienie ze szlakiem czerwonym. Jesteśmy nad Morskim Okiem. Widzimy nasz cel podróży. Mnicha. Tam się pięknie piętrzy. Od drugiej strony będziemy do niego podchodzić. Jesteśmy już na szlaku, który idzie na Szpiglas i to jest żółty szlak, a potem się rozgałęzimy na wrota, przejdziemy tam 200 metrów i odejdziemy na wydeptaną ścieżkę. Zobaczymy, czy się nie zgubimy po drodze, ale czeka na nas, widać go, więc raczej będzie ciężko. Bardzo szybko się zmienia pogoda. Co chwilę. Raz lepsza, raz gorsza. Jak to w górach? Nigdy nic nie wiadomo. Jak w życiu. Jak w życiu. Byliśmy przed sekundą dosłownie na rozwidleniu z wrotami i tutaj sobie idzie taka ścieżka, no szlak, czyściutko. Szliśmy jakieś, ile, Zachary, 3 minuty? Nawet mniej chyba. Tutaj idzie sobie dalej szlak, a my odbijamy tu do góry, na Mnicha.
pierwszym zdobywcą mnicha był Jan Gwalbert Pawlikowski. Natomiast pierwsza kobieta, która stanęła na jego szczycie, to Wanda Hersówna. Swoją drogą niesamowita kobieta i warto o niej poczytać. No i nadszedł czas, żeby atakować szczyt. Zimno. Zimno strasznie. Trochę się ta pogoda zaczęła sprawdzać niestety. A my wiedzą, że są te zimowe rękawiczki. To był jest niedźwiedzia jakieś, no weź bez przesady. Do wyceny dróg w Tatrach używa się skali cyfrowej. Kiedyś była ona 6-stopniowa, ale przestała być wystarczająca, dlatego musiała zostać poszerzona do 11. Przy wyższych stopniach trudności stosuje się jeszcze określenia plus i minus lub A, B, C. My wybraliśmy drogę klasyczną, która jest wyceniona na 4+. Pierwszy wyciąg drogi klasycznej jest wyceniany na 3, co świadczy o tym, że jest najłatwiejszym fragmentem tej trasy. Wyciąg ten zaczyna się na mnichowych półkach, a kończy na małej trawiastej półce z plitami stanowiskowymi. Chciałabym powiedzieć jedną rzecz, że nie czuję palców. U stóp i u rąk jest tak zimno, a nie wygląda. No. Ale fajnie. Skała bardzo odmraża. Ale fajnie. Fajnie. I widoczki są też. Niczego sobie. Drugi wyciąg to 40 metrów o trudności 4+. Jest to spory przeskok w porównaniu do pierwszego wyciągu, który miał zaledwie 25 metrów. Wyciąg drugi kończy się również wygodnymi stanowiskami na dużej platformie. No, ja powiem, że ten drugi wyciąg to taki ciekawy. No obiektywnie powiem, że chyba drugi był trudniejszy, ale mi większy problem ten pierwszy sprawiał. Nie no, ten to był taki... I w ogóle odległość... Ile to było? Więcej, no. 30? Niecałe. 30 metrów. No, chyba połowa. Powalimy. Ale taki no... Fajny. Czym wyżej, tym zimniej. Ale za nie będziemy czekać 2 dni na zachód. Spokojnie. Trzeci wyciąg jest wyceniany na 4 i ma długość 35 metrów. Nie jest to najłatwiejszy fragment tej trasy, lecz dla mnie ewidentnie najprzyjemniejszy i najbardziej widokowy. Oczywiście nie licząc szczytu.
Jak? Trzeci wyciąg? Dobrze, że nie prowadziłam. Ale myślę, że ja chyba trochę zboczyłem. To chyba nie była. Czwarty wyciąg ma na swoim przebiegu przewieszenia, które dla mnie osobiście stanowiły najtrudniejszą część całej trasy. Zimno ci, Zachary? Co to za podwójne skarpetki? Zimno, bardzo zimno. Nowa moda. Prawie szczyt, ale ja już nie mogę. GoPro mi właśnie prawie upadło. Jezu, Zachary, aż mnie No bo tak trzymałem sobie w dwóch palcach i myślałem, że mi się wyślizgnie. Ej, pogoda nam się zrobiła w ogóle. Ja już tak miałam takie, że wiesz, żebyśmy zjeżdżali, bo nie wiadomo jak to będzie. No co ty? No serio. Chyba bym solo wtedy Frajerstwo. wszedł. Nie wziąłem grigri, to bym sobie nie wszedł na własnym. Z repami to A nie tu zabawa. się, kurczę, zrobiło. Dobra, last part. Jak można się pozbawić rzeczy? Jak się prawie ich pozbawia? Miałam wpięty ekspresem plecak. Tylko, że jak popatrzyłam, to jednak nie miałam wpiętego tego ekspresa. Miałam go tak. Wszystko by spadło, jakby przyszło co do czego, więc to jest ostrzeżenie, nie róbcie tak. Gratulacje. Tak. I pozdrowienia dla mojego promotora i recenzenta. Górskich ludzi Ty, a też. te dwie dobrze to dwie naraz. I jak? Morale? Nie wiedziałam, że się tak zmęczę. Serio. I że w ogóle nam to zajmie tyle czasu. Ale super. Całkiem inne wchodzenie. Szybkie podsumowanko dzisiejszego mnicha. A więc ja spodziewałam się chyba czegoś łatwiejszego. Tak myślę. Długa i męcząca trasa. I na pewno nauczyła mnie ta trasa trochę bardziej, trochę więcej pokory. Ale generalnie świetna sprawa, tylko no jest człowiek wywalony po takiej trasce, naprawdę. Są niektóre momenty, które było trudno pokonać bez górnej asekuracji i to było największym problemem właściwie. Bogu dzięki, że ja szłam na wędkę. Ja zakładałem trady. No wiesz, musi być podział. No. Sprawiedliwie to nie znaczy porówno. A może część z was się zastanawiać, że po co ja wtaszczyłam tą magisterkę tam. Bo mi się nie podoba fasada mojej uczelni i chciałam zrobić coś bardziej po swojemu niż tak tradycyjnie, więc tak wtaszczyłam sobie magisterkę na szczyt góry. Tak właśnie zrobiłam. Tak było. Tak Nie było. myślę. Nic myślam, prawdę mówię. Wszystko, Zachary, chcemy coś jeszcze dodać? Polecam ogólnie. Nie wiem, czy stąd idziemy. Tylko trudniej o wiele niż porównywalne wyceny gdzieś tam na ściankach szpinackowych czy w skałkach, bo trzeba wziąć pod uwagę to, że się ma plecak ze sprzętem i
nie wychodzi się z parkingu i nie wchodzi się na mnicha, tylko trzeba tutaj dojść. No i pogoda też jest różna. No mi na przykład bardzo dokuczało to, że było po prostu zimno, jak ciała kurowałam. Tak. To no, było straszne. Nogi bardzo przymarzały. No i palce odmarzały totalnie. A to jest nic. Ach, no tak. Dobra, wszystko chyba. A do zobaczenia w następnym filmie. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo, że z Polski, nie wiadomo gdzie. Narka.